rynek mieszkaniowy, zapowiedzi nowych ustaw, ceny mieszkań. Czy mieszkania wreszcie będą dostępne? A jeśli nie będą, to dlaczego? A jeśli będą, to dlaczego? I czy w ogóle te nowe ustawy idą w dobrym kierunku? O tym chciałbym dzisiaj porozmawiać, bo jest od Was wiele pytań i też w internecie krąży wiele sprzecznych odpowiedzi. No więc zastanówmy się, przygotowałem dla Was też takie wykresy. One są, powiedzmy, to są uproszczone wykresy. Proporcje nie zawsze takie, jak są faktyczne. To jest dlatego tak zrobione, żeby było lepiej widać na ekranie, na przykład małym smartfona, ten wykres. Oczywiście też to jest schemat uproszczony i poruszone są w nim tylko główne rzeczy, a te takie drobne drobiazgi i szczególiki nie wchodzimy, no bo by tylko to rozmyło sprawę. Więc zacznijmy, jak wygląda polski rynek mieszkaniowy. Z jednej strony są mieszkania, a z drugiej strony są potrzeby. Od razu podkreślam, że podaż i potrzeby to nie jest to samo, ale zanim przejdę do szczegółów, to zapraszam Ciebie do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli Ciebie interesuje w ogóle rynek nieruchomości, prawo, wydarzenia, trendy, pułapki prawne, pisz też do nas w komentarzach, o czym chcesz mieć audycję, bo bardzo chętnie robimy audycję właśnie pod Wasze zamówienie. No i teraz wróćmy do tych potrzeb. Specjalnie tu jest użyte słowo potrzeby, bo jest jeszcze takie słowo, pewnie znacie, popyt, ale popyt to są potrzeby, które są poparte posiadaniem pieniądza. Jeżeli nie ma pieniędzy na spełnienie potrzeb mieszkaniowych, czy takich jakichś innych, no to po prostu to nie jest popyt. Popyt to jest potrzeba i posiadanie pieniądza jednocześnie pozwalające zaspokoić te potrzeby, nieważne czy jest to pieniądz gotówkowy czy kredytowy. O potrzebach mieszkaniowych też, to wiecie pewnie z naszych kilku innych audycji, ale przypomnę dla porządku, o potrzebach mieszkaniowych tak naprawdę decyduje ilość gospodarstw domowych, a nie ilość ludności mieszkającej w danym kraju, bo po prostu w jednym kraju ludzie mogą chcieć mieszkać w dużych rodzinach i w stadłach razem, a w drugim kraju bardziej jest taki lansowany zwyczaj mieszkania samotnego, mieszkania jako singiel na przykład. No i wiadomo, że dwoje lub troje ludzi mieszkających z dzieckiem lub z babcią, małżeństwo jakieś tam mające matkę czy dziadka u siebie i ktoś, kto jest singlem, tworzą zupełnie różną potrzebę na mieszkania. Więc to są potrzeby. A druga sprawa to są oczywiście też mieszkania, czyli zasób mieszkaniowy, jaki w danym kraju istnieje. Jak widzicie tutaj celowo narysowałem na tym rysunku, że mieszkań jest mniej niż potrzeb i tak naprawdę te potrzeby to załóżmy, że ci, którzy są na żółto narysowani tutaj na tym wykresie, na bloku potrzeb, to są ci, których potrzeby są zaspokojone. To jest gospodarstwo, które mieszka samodzielnie, a ci czerwoni mają potrzeby niezaspokojone. I dlaczego tak się dzieje? Co zauważył rząd i co chce naprawić, a co naprawia chyba trochę bym powiedział, tak delikatnie mówiąc, nieudolnie. Po stronie podaży mamy jakąś ilość mieszkań, która jest wybudowana, to jest niecałe 16 milionów w Polsce, z czego tak naprawdę około 11-12% są to mieszkania niezamieszkałe. GUS w tej terminologii badania mieszkań niezamieszkałych po prostu uważa, nikt tam nie mieszkał. Nie były wykorzystywane na potrzeby mieszkaniowe, a potrzeby mieszkaniowe według GUS-u to nie są na przykład mieszkania, które są w krótkim najmie. Potrzeby mieszkaniowe są zaspokajane poprzez posiadanie mieszkania i mieszkanie w nim lub jego najęcie, ale na okres dłuższy. No i teraz przyjrzyjmy się tym mieszkaniom, których po prostu nie ma na rynku, które są wyłączone, które niby istnieją, ale są niezamieszkałe. Dlaczego one istnieją? W uproszczeniu tutaj narysowałem taki schemat. Część tych mieszkań jest na przykład użytkowana jako
lokale użytkowe jako biura, gabinety, jakieś masażu stomatologiczne, różne rzeczy. Taka działalność gospodarcza często prowadzona jest w mieszkaniu, mimo że to mieszkanie oficjalnie nie zostało przekształcone w lokal użytkowy. Kolejną grupą w tych mieszkaniach wyłączonych z rynku mieszkania to są właśnie te, które są przeznaczone na przykład najem krótki, czyli dla wczasowiczów. Oczywiście to różnie wygląda w różnych miejscowościach, bo są miejscowości, w których mieszkań tych oddanych na najem krótki jest dużo, a jest też dużo takich miejscowości, gdzie ten najem krótki w zasadzie prawie nie istnieje. Kolejna grupa tutaj to strach. Cóż to jest ten strach? Jest ustawa o ochronie praw lokatorów. Ludzie kupują mieszkania po to, żeby chronić swój majątek, uważają, że to jest to doskonała lokata i nie wynajmują tych mieszkań. Oni mogą te mieszkanie również na przykład odziedziczyć i trzymają to mieszkanie dla swoich jeszcze aktualnie nieletnich dzieci w zapasie, ale nie puszczą go w międzyczasie na przykład na 5 lat na rynek najmu, dlatego że się boją ustawy o ochronie praw lokatorów, o tym, że trafią na lokatora, który nie płaci, będą mieli ogromne problemy pozbycia się jego, to mówią, dobra, niech to stoi puste. Jeżeli chodzi o inwestowanie i takie kupowanie mieszkań i trzymanie go prawie jak takiego mieszkania jak sztabki złota, to nie wiem, czy to jest najlepszy sposób na ochronę kapitału, bo ostatnio widzimy wyraźnie, że ceny mieszkań stanęły lub gdzieniegdzie nawet spadają. To ja mówię o cenach nominalnych, a jak dodamy inflację, to one na pewno spadają, a jak masz mieszkanie, to jeszcze na przykład musisz ponosić koszty jego utrzymania. No i ostatnia grupa to są te mieszkania zawsze puste. Czym są te mieszkania zawsze puste? To jest taka grupa mieszkań, która na przykład znajduje się w budynkach o bardzo słabym stanie technicznym, upadających, ruinach, ale jeszcze nie uznanych zupełnie za ruiny, w których nikt nie chce mieszkać po prostu i te mieszkania będą takimi mieszkaniami zawsze pustymi. Zawsze puste też to takie mieszkania, które na przykład znajdują się w złym miejscu, w złej lokalizacji, czyli w takiej lokalizacji, w której po prostu nikt nie chce mieszkać. Jak powiedziałem, że to jest pewne uproszczenie ten schemat. Co nasze władze robią lub mogłyby zrobić? Teoretycznie, ale tylko chyba teoretycznie, władze samorządowe mogłyby walczyć z przeznaczaniem lokali mieszkalnych na cele, do których one nie są przeznaczone, czyli na przykład na biura. I teoretycznie już taka mała ilość mieszkań uwolnionych by trochę zwiększyła podaż mieszkań. O tym się na razie nie mówi. To jest temat, o którym wiadomo, że władze lokalne mogą z tym walczyć, ale takiej walki po prostu nie robią. Ja nie będę rozstrzygał teraz, czy niepodejmowanie takiej walki jest zasadne, czy nie. Po prostu stwierdzam fakt, że to się praktycznie nie dzieje. Mamy teraz najem krótki i powiem tak, z tym najmem krótkim sytuacja jest taka, że oczywiście gdyby go zakazać lub go zniszczyć, ograniczyć, to te mieszkania trafiłyby na rynek albo najmu, albo sprzedaży. Wszystko jedno, te mieszkania pomagałyby zabezpieczać potrzeby mieszkaniowe jakichś ludzi i już więcej ludzi mogłoby z tego tutaj małego czerwonego kwadracika przejść na żółtą barwę i zmieścić się w tych mieszkankach. Czy taka walka z krótkim najmem w ogóle jest i czy ma sens? Znowu nie będę zważał, czy ma sens. Powiem tak. Unia Europejska, władze niektórych miast europejskich, zwłaszcza tych o dużym ruchu turystycznym, zauważyły, że mieszkania z krótkiego najmu zabierają mieszkania mieszkańcom, że istnienie krótkiego najmu powoduje wzrost czynszy, czy też wzrost cen mieszkań dla tych, którzy szukają, którzy mają niezaspokojone potrzeby i chcieliby kupić mieszkanie lub je najmować i żyć w danej lokalizacji, w danym mieście. I Unia Europejska
toczy pracę nad ustawą o krótkim najmie, nad uregulowaniem tego zagadnienia, tym bardziej, że spotyka się również z parciem ze strony lobby hotelarskiego, no bo oczywiście takie mieszkania są konkurencją dla hoteli, dla normalnych biznesów i co hotelarze bardzo zresztą często podkreślają, nie zawsze uczciwą konkurencją, dlatego po prostu, że przed tymi, którzy prowadzą hotel, działalność turystyczną, stawia się znacznie więcej bardzo ostrych, często wymagań co do usług, zwracania pieniędzy i tak dalej, rozliczania się różnych barier, a tego nie ma w stosunku do tych, którzy żyją z krótkiego najmu. Na razie ta sytuacja jest nierozstrzygnięta, ale teoretycznie jest to rezerwa. Rząd też mógłby zlikwidować barierę strachu. Rząd, czy też w zasadzie nasi ustawodawcy, czyli wszyscy posłowie, gdyby wreszcie postanowili zrobić coś takiego, że zmieni się ta nierównowaga pomiędzy prawami najemcy, nieuczciwego najemcy i prawami uczciwego wynajmującego. Gdyby ten strach zniknął, niewątpliwie jakaś większa grupa mieszkań, ilość mieszkań pojawiłaby się na rynku. Jednak zawsze pozostaną te mieszkania zawsze puste. Czyli te cudowne sposoby nie zlikwidują wszystkich pustostanów, mogłyby teoretycznie zlikwidować część tych pustostanów. Co prowadzi do wniosku, że żeby zaspokoić wszystkie potrzeby, to trzeba by dobudować tyle właśnie mieszkań. To jest właśnie taka minimalna ilość mieszkań, które trzeba by dobudować, ale pewnie trzeba by ich dobudować więcej, bo te wszystkie działania, czyli zmiana ustawy o lokatorach, likwidacja krótkiego najmu, likwidacja biur i inne jeszcze działania, niekoniecznie wszyscy ulegną takim działaniom i zawsze wiadomo, że jakaś grupa pozostanie uparta i tych mieszkań po prostu na rynek najmu, czy też na rynek sprzedaży nie rzuci. Co tymczasem proponują nasze władze? O reformie ustawy o prawach lokatorów, o ochronie ich praw nie słychać w zasadzie nic. Inaczej w zasadzie, poprawię się. Słychać bardzo dużo wśród fachowców, słychać domagania wielu branż, które by chciały, żeby ta ustawa została zmieniona, ale posłowie z żadnej partii na razie nie śpieszą się z pomysłami na reformę takiej ustawy. Czyli te mieszkania, które pozostają niewynajęte z powodu obaw przed nadmiernymi prawami najemców niepłacących, nie wpływają na rynek, ale rząd wymyśla taką ideę w tej chwili ustawy, że przymusowo będzie domagał się większego podatku od ludzi, którzy trzymają te mieszkania puste. Może to taki podatek, jeżeli by został wprowadzony i zacząłby działać, może faktycznie część osób skłoni do tego, że sprzedadzą takie mieszkania, czyli one wejdą na rynek, albo że te osoby po prostu wynajmą te mieszkania. Jednak przypominam, że ta część, o której tutaj mówiłem, te wszystkie mieszkania pustostany, to tak naprawdę jest tylko około 11-12% rynku naszych mieszkań, a jeszcze duża część to należy do tej grupy, które zawsze będą puste, bo po prostu albo ich stan techniczny, czy też lokalizacja nie odpowiadają obecnym potrzebom. Czyli to działanie stanowi presję na właścicieli, wrzućcie te mieszkania, bo będziecie płacić większy podatek. Te działania nie przyczyniają się w żaden sposób do zbudowania nowych mieszkań, o czym powiedziałem, że to jest nieuniknione, że takie mieszkania trzeba budować. Krótki najem, z tym się na razie oficjalnie nie walczy. Zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. Będzie wielka dyskusja na ten temat, będą też protesty, dlaczego właściciel nie może robić z mieszkaniem co chce. Jak powiedziałem, ja nie będę tutaj rozstrzygał zasadności, czy ten najem ma być, czy nie, bo to nie jest ten temat dzisiejszej audycji, ale tak z nim jest. Biura podobnie.
będą wykorzystywane jako biura zapewne, a nie jako mieszkania, no chyba że jakaś regulacja by powstała, o której jeszcze nie wiemy. Kolejnym działaniem, jakie zapowiada rząd, to jest walka z ludźmi, którzy mają więcej mieszkań, którzy kupują na przykład tam 6., 7., 8. i 10. mieszkanie. To może być jakieś utrudnienie dla ludzi, którzy chcą gromadzić majątek w mieszkaniach, trzymać te nieruchomości, zbierać je, kolekcjonować jak właśnie sztabki złota czy jak diamenty. Pytanie tylko, czy to jest działanie takie ekstra skuteczne, bo tak naprawdę to działanie znów się nie przysparza do zbudowania nowych mieszkań. To działanie ma w celu pewnie trochę ograniczyć popyt ze strony tych majętnych, którzy te mieszkania, no powiedziałbym, kolekcjonują po prostu i zbierają je kolekcjonersko, tak to nazwijmy. Czy to jest słuszne działanie? Moim zdaniem nie za bardzo, bo to jest takie działanie pod publiczkę. Ludzie, którzy będą chcieli teraz kupować więcej mieszkań, będą płacili większy podatek przy zakupie. Zobaczymy, jak ta ustawa faktycznie wejdzie, jaka zostanie uchwalona, ale z tej ustawy nie będzie więcej nowych mieszkań na rynku, o czym już mówiłem wyraźnie, że nam potrzeba po prostu dobudować dużo nowych mieszkań, żeby zaspokoić spore potrzeby mieszkaniowe w Polsce. No i jest też propozycja rządowa, lansowana ostatnio bardzo mocno, czyli ten kredyt, taki 2% z gwarancjami pewnymi, przeznaczony dla pewnej grupy ludzi, na pewne rodzaje mieszkań. Polega ta propozycja po prostu na tym, że my wszyscy podatnicy mamy się dorzucić do tego, że ktoś będzie mógł kupić mieszkanie. No i to się wydaje fajne teoretycznie. Ci ludzie potrzebujący, ci, którzy chcą kupić te mieszkania, ci, którzy nie mają teraz mieszkań, dostaną jakieś pieniądze i będą mogli kupić mieszkania. Tylko ja przypominam te poprzednie rysunki, w których było tutaj wyraźnie zaznaczone, że nie wszystkie mieszkania są dostępne i przypominam też, że trzeba tak naprawdę dobudować mieszkania. Te działania dobudowania mieszkania są konieczne, ale żeby budowy się rozwijały, no to trzeba dla tych deweloperów, czy dla wszystkich, którzy chcą budować mieszkania, stworzyć jakieś warunki, jakieś zachęty i trzeba też pamiętać, że oni, nawet jeżeli dzisiaj spotkają się nagle z rosnącymi zamówieniami, z rosnącym popytem, dlatego że ludzie dostaną jakiś tam preferowany kredyt, jakaś grupa ludzi dostanie ten preferowany kredyt, to oni natychmiast nie dadzą tych nowych mieszkań na rynek, dlatego że w budownictwie wszystko trwa. Trzeba poświęcić czas na projektowanie osiedli, dostanie zezwoleń na budowę i na samo wybudowanie. I ta odpowiedź rynku budowlanego na potrzeby, na nowe potrzeby, na nowy popyt trwa jakiś czas, a jak się wyleje pieniądze na taki rynek pusty, czy też z małą ilością obecnie rozpoczynanych budów, no to odpowiedź może być taka deweloperów. Aha, są nowi ludzie, którzy mają pieniądze i mają szansę na lepszy kredyt, no to my z nimi będziemy zawierali te umowy rezerwacyjne, deweloperskie na to, co wybudujemy w przyszłości, ale ponieważ tych ludzi jest dużo, no to znowu cena tych nieruchomości pójdzie w górę. I takie rozwiązanie, czyli taki kredyt na preferencyjnych warunkach, może paradoksalnie być taką trochę niedźwiedzią przysługą dla kupujących. Owszem, oni dostaną kredyt preferencyjny na mieszkania, które i tak będą droższe. Nam w Polsce potrzeba budować pewnie kilkaset tysięcy mieszkań rocznie przez najbliższe lata, żebyśmy po prostu byli w stanie zaspokoić te wszystkie potrzeby mieszkaniowe.
a to większe budownictwo można osiągnąć likwidując pewne bariery, na przykład dostęp do ziemi. I nie jest tajemnicą chyba, że w Polsce wiele osób jest posiadaczami, czy też firm, jest posiadaczami ziemi, takich banków ziemi nawet, która leży odłogiem, nie jest w tej chwili przeznaczona pod budowę, znaczy formalnie w planach na przykład zagospodarowania przestrzennego lub według wydanych warunków zabudowy to jest ziemia przeznaczona pod budownictwo, nawet pod budownictwo wielorodzinne, ale tam się nic nie dzieje, bo po prostu ta ziemia trzymana jest na przyszłość, a podatki związane z trzymaniem takiej ziemi latami są żadne. Wobec tego można ten proceder uprawiać. Wobec tego w Polsce mamy pierwszą barierę: dostęp do ziemi. Drugą barierą, związaną również z dostępem do ziemi, jest to, że istnieje coś takiego jak renta planistyczna i ona polega na tym, że jeżeli jakaś gmina, samorząd zmieni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w ten sposób, że wartość Twojej ziemi rośnie, a Ty ją sprzedasz w ciągu 5 lat, no to zapłacisz tam jakąś opłatę związaną ze wzrostem tej wartości do 30% nawet różnicy wartości. I przecież racjonalnym działaniem każdego właściciela jest uniknięcie tej opłaty, skoro może. Wobec tego ta bariera, ta opłata tak naprawdę tworzy barierę. Gmina zmienia plan i wielu właścicieli przez 5 lat po prostu nie wypuszcza, nie sprzedaje tej ziemi. Przedłuża się proces inwestycyjny. Czy to jest w ogóle racjonalne? To nie wiem. Zresztą o tych barierach związanych z na przykład opłatami adiacenckimi też mówiłem wielokrotnie. Trzeba by zmienić w ogóle na przykład przepisy budowlane, ale przepisy budowlane, to co się zapowiada szumnie jako jakieś zmiany, no to na przykład wejście elektronicznych dzienników budowy i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo dobre zmiany, upraszczające, może niekoniecznie upraszczające życie, ale w każdym razie w stronę cywilizacji idące, tyle że z powodu tego, że istnieje elektroniczny, cyfrowy dziennik budowy, też budów po prostu nie będzie więcej. Były przepisy, które promowały budownictwo ludziom, którzy chcieli budować mieszkania i je później wynajmować, to dawano ulgę od podatku. Dlaczego tego nie przywrócić? Dlaczego nie promować znów budownictwa pod wynajem? Notabene to jest jedna z ustaw, która teraz proponuje rozpoczęcie walki z funduszami. No to właśnie ta, która mówi, żeby więcej kupię mieszkań, to zapłacę jakiś dodatkowy podatek, ale to są przepisy, które można obejść na różne sposoby, a przecież nam powinno chyba zależeć w ogóle, żeby powstało budownictwo deweloperskie mieszkań także na wynajem, bo nie każdy z tych, kto ma potrzebę mieszkania, jest w stanie dostać kredyt albo jest w takiej sytuacji życiowej dzisiaj, że będzie chciał kupować mieszkanie. Może on przewiduje, że przez najbliższe 4-5 lat mieszkanie mu nie będzie potrzebne, bo w ogóle pracuje, czy też uczy się, czy coś robi w jakiejś miejscowości, w której nie chce przebywać na stałe. Dajmy ludziom własny wybór i zachęcam zatem do wspierania działań, które pomagają w rozwoju nowego budownictwa, które wspierają podaż na rynku nieruchomości, podaż też nowych mieszkań i nie liczmy, że jakieś cudowne parcie na likwidację pustostanów poprzez zmuszanie ludzi wyższym podatkiem od mieszkania, które jest obecnie nieużywane, które stoi puste, zapełni nam tą lukę brakujących mieszkań. To jest po prostu nieprawda. Nie róbmy też działań, które polegają na wspieraniu popytu, na wzmacnianiu popytu, na wlewaniu pieniędzy w popyt bez podnoszenia podaży, bo wlewanie pieniędzy w popyt
na rynek o stałej podaży kończy się zawsze tylko i wyłącznie wzrostem cen. Rynek dokonuje po prostu samoregulacji i znów te mieszkania nie są dostępne dla sporej grupy ludzi. Ale jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam, o czym chcecie usłyszeć. Zrobimy chętnie audycję na Wasze życzenie. Zapraszam, jeżeli chcecie poznać więcej wiedzy o obrocie nieruchomościami, o prawie i o zarabianiu, no to są szkolenia na przykład na Symen24.pl. Zapraszam również do wspierania naszego kanału. Tam jest wiele więcej filmów dostępnych tylko dla wspierających, nie tylko zresztą filmów, bo możliwość również czy to czatów, czy też bezpośredniego naszego kontaktu indywidualnie online. No to cóż, trzymajcie się i budujmy i rozwijajmy ten nasz rynek nieruchomości.